O ile rozpoznawanie ptaków może być wyzwaniem, istnieje grupa gatunków, których nie sposób pomylić. Są wręcz ikoniczne dla nas. Jednak jest wśród nich gatunek nie tylko rozpoznawalny, ale także bardzo unikatowy. Trudno uwierzyć, że jest blisko spokrewniony choćby z tropikalnymi dzioborożcami zamieszkującymi południowo-wschodnią Azję. A przy okazji, zapomnieć o jego charakterystycznym głosie byłoby lekkim nieporozumieniem. Myślę, że nie przesadzę mówiąc, iż dudek zwyczajny to prawdziwy klejnot polskiej awifauny. Dzisiejszy materiał dotyczy właśnie jego. Zapraszam do oglądania. Śmiem podejrzewać, że nie ma osoby, której by ten ptak się nie podobał, albo co jeszcze mniej prawdopodobne, nie wzbudzałby jej zainteresowania. Wielu ludzi zna go już od dziecka, ale jak zapewne pokazało życie, wcale nie tak łatwo o jego spotkanie. Jednym z powodów, dlaczego w Polsce tak lubimy i kojarzymy dudka, to jego śpiew. A raczej głos, bo śpiewem ciężko to nazwać. Choć w każdym języku wyrazy dźwiękonaśladowcze wyglądają nieco inaczej, to przekaz jest niezmienny. Powtarzające się niskie, trójsylabowe dudnienie, absolutnie niepodobne do żadnego polskiego ptaka. Jedyny gatunek, który w drobnym stopniu przypomina dudka, to kukułka. Lecz jak od razu można zauważyć, jej melodyjność jest całkiem inna. Oczywiście dudki nie robią tego tylko dlatego, żeby człowiek miał co słuchać, kiedy w końcu wyjdzie z domu na dwór. Za odgłosy są wyłącznie odpowiedzialne samce. Oznaczają w ten sposób, że tak się wyrażę, okupowane terytorium i starają się zwrócić uwagę samic. I co najważniejsze, dudka usłyszymy głównie wiosną, często też latem. Jednak jesienią stopniowo znika z naszego kraju. Ale to nie wszystko. Ptaka tego nie jesteśmy w stanie pomylić z żadnym innym. No bo spójrzcie tylko na jego czubek. Nie ma w Polsce ptaka, który miałby coś podobnego, a już na pewno nie ma takiego ptaka, który dysponowałby tak barwnym upierzeniem. Intensywnie pomarańczowe pióra połączone z bielą i czernią to jego znaki rozpoznawcze. Wracając jednak do głowy dudka, czy zauważyliście, że ten pióropusz występuje zarówno jako maksymalnie rozłożony, ale i całkowicie schowany? Od czego to zależy? No cóż, kiedy dany osobnik czuje się zagrożony, stroży pióra, ponieważ jest to jego wrodzona reakcja obronna. Czasami przydaje się także do ostrzeżenia potencjalnego drapieżnika. Oprócz tego rozkładanie czubka często występuje podczas toków i okresu lęgowego. Samce dudków wyrażają w ten sposób swoje intencje do konkurencji. I ostatnia dość nietypowa sytuacja, kiedy może dojść do takiego widoku, to po prostu lądowanie ptaka. Dość specyficzne, ale naprawdę tak jest. Potem szybko składa pióra do pierwotnego kształtu. Warto także wiedzieć, że robią to obie płcie gatunku, ale dymorfizm płciowy praktycznie nie występuje. Jednak czemu miałaby służyć cała poznana wiedza, jeśli nie zdecydujemy się szukać tego osobliwego gatunku? Dudek to ptak, który lubi otwarte przestrzenie. Najłatwiej spotkać go na obrzeżach lasów, w sadach, na łąkach lub na pastwiskach. W Polsce występuje głównie na niżu, szczególnie w centralnej i wschodniej części kraju. Lubi tereny z niską roślinnością, gdzie może swobodnie żerować, szukając owadów, larw i dżdżownic. Jego długi dziób, który jest naprawdę unikalny w naszej krajowej przyrodzie, został przystosowany właśnie do polowania na duże owady. Najlepszy czas na obserwację to okres od kwietnia do września, lecz ja osobiście wybrałbym się z aparatem na wiosnę, czyli w 4., 5. i 6. miesiąc roku. Ptaki te często wybierają te same miejsca na rozród, więc warto szukać ich tam, gdzie widzieliśmy je w poprzednim sezonie. Należy być także bardzo ostrożnym, ponieważ dudki są płochliwe, przez co można je łatwo wystraszyć. Jednak z czasem dostrzega się fakt, iż sam lot jest już na tyle charakterystyczny, by rozpoznać je w locie. Powiedzmy sobie teraz, jak omawiane dzisiaj ptaki przystępują do lęgów. Samica i samiec wybierają szczeliny skalne, skrzynki postawione przez ludzi oraz naturalnie dziuple, ale niekoniecznie tak jak dzięcioły, czyli wysoko na drzewach. Dudki zamiast tego zakładają gniazdo, często praktycznie przy ziemi. Potem wykluwa się nawet 12 osobników, lecz najczęściej jest ich od 6 do 8.
Pisklęta, pomimo iż karmione kilkanaście razy dziennie przez obojga rodziców, są stale narażone na ataki drapieżników naziemnych, ale bez obaw. Natura wyposażyła je w specjalną broń, która jest bardzo charakterystyczna dla tego gatunku i co ciekawe skuteczna. W sytuacji zagrożenia bronią się bardzo nieprzyjemnie pachnącą substancją, którą oddają wprost na napastnika. To daje do myślenia takiej kunie czy lisowi, że ofiara może być trująca. Liczebność dudka zwyczajnego z uwagi na cieplejsze lata mogła nieco wzrosnąć, lecz wiele źródeł podaje, iż nastąpił lekki spadek w ostatnich latach. Polska populacja wynosi w przybliżeniu od 43 do 66 tysięcy par lęgowych. Dane aktualne na lata 2013-2018, więc mogła się nieco zmienić. Czy to dużo? Kwestia osobista. Niemniej jednak jest klasyfikowany w naszym kraju jako gatunek najmniejszej troski. Niektórzy pewnie zastanawiają się, gdzie dudek zwyczajny znika na drugą połowę roku. Otóż odlatuje, ale niekoniecznie do Afryki. Oto mapa przedstawiająca jego zasięg występowania. Bardzo rozległy, prawda? Tereny pomarańczowe to letnie lęgowiska. Natomiast jesienią udaje się do Azji Południowo-Wschodniej lub na inne tereny oznaczone na zielono lub niebiesko. O czym warto również wspomnieć to fakt, że dzisiaj omawiany gatunek jest jedynym przedstawicielem swojej rodziny. No może prawie. Istnieje również niemalże identyczny ptak, czyli dudek madagaskarski, monotyp zamieszkujący największą wyspę Afryki. Dawniej istniał jeszcze jeden endemit, żyjący tylko na wyspie Świętej Heleny, czyli dudek wielki. Został jednak uznany za wymarłego 60 lat temu. Mała autoreklama. Pragnę tylko wspomnieć, że jeśli uważasz, że materiały takie jak te są przydatne, to zapraszam do grona wspierających. Tutaj dostaniesz bonusy i wyróżnienie zaledwie kilka złotych, a projekt Ornitospektrum będzie się rozwijał. Pierwszy link w opisie. I z góry bardzo dziękuję. Wracamy do kontekstu. Na początku filmu wspomniałem, że dudek, tym razem ten występujący u nas, jest blisko spokrewniony z tropikalnymi gatunkami. I to prawda. Należy do tego samego rzędu co dzioborożec wielki, palawański czy indyjski. Choć z wyglądu wcale nie są podobne, może oprócz zakrzywionego długiego dzioba, to jednak genetyka wskazała na bliskie pokrewieństwo między tymi ptakami. Przedstawiając wam występowanie oraz to, do kogo dudek jest zbliżony, myślę, że nazwanie go polskim nie jest do końca adekwatne. Choć naturalnym jest, że człowiek ma tendencję do określania rzeczy i zwierząt tak, by kojarzyły się z ojczyzną. Lecz zapewne każdy się zgodzi, że nadanie takiego określenia bocianowi białemu czy bielikowi jest dużo bardziej trafne. Przejdźmy jeszcze do jednej kwestii. Powiedzieliśmy już sobie, czym żywi się dudek, a dla przypomnienia dużymi owadami. Nie bez powodu właśnie on utrzymuje równowagę w ekosystemie. Z racji tego, że ma szeroki zasięg występowania, pożywienie dla tego gatunku stanowi bardzo wiele dużych owadów, które często są szkodnikami. Ptak ten może się nawet żywić szarańczami. Dudek żeruje spokojnie, chodząc po gołej, piaszczystej lub nisko porośniętej ziemi, szukając gąsienic, chrząszczy, a nawet mrówek. Do tych celów służy właśnie ten długi dziób, o którym wspomniałem wcześniej. Z racji tego, że dudki są często symbolem nadchodzącej wiosny oraz polują na szkodniki, ma on raczej pozytywną opinię wśród rolników. Obecność dudka na polach uprawnych to znak, że nie trzeba używać tylko pestycydów, aby osiągnąć pokaźne plony. Z takich relacji korzyści czerpią obie strony. Zarówno ptak, który ma stałe źródło pożywienia, oraz człowiek, który również będzie miał w przyszłości co jeść. Szkoda tylko, że dudek niespecjalnie kusi się na wtyka amerykańskiego. Należy jednak uwzględnić, że niezależnie od nazywania dudka, skojarzeń z nim i wszelkich informacji, które zostały tutaj przedstawione, jest on jedynym takim ptakiem. Unikalnym, pozytywnym i nieporównywalnym z żadnym innym. Spośród 470 gatunków stwierdzonych na terenie Polski, to właśnie dudek zwyczajny ma ten urokliwy głos, którego po prostu nie da się pomylić. Prawdopodobnie również jako jedyny w Europie, to właśnie dudek posiada tak znamienny wachlarz piór na głowie. I długo by tak wymieniać. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.